Witam widzów w filmie, w którym zaprezentuję kolejną hulajnogę. Tym razem jest to hulajnoga firmy Awesome. Jest to raczej taka dosyć średnia hulajnoga pod względem osiągów i mocy. Silnik w tylnym kole ma moc 800 W i pozwala rozpędzić się na pierwszym stopniu wspomagania do 20 km, na drugim stopniu wspomagania do 33 km, a na najwyższym poziomie do 45 km na godzinę. Akumulator jest tutaj 48V i ma pojemność 15,6 Ah. Myślę, że bardziej adekwatnie pojemność odzwierciedla wartość 750, około 750 Wh. Tak? Dla porównania mój rower ma baterię 800 Wh, która jest dosyć duża jak na rower. Poprzedni rower miał tylko 500 Wh. Także ta bateria jest spora. I producent zapewnia, że zasięg tej hulajnogi jest około 70 km, ale to są tylko dobre chęci producenta. Otóż warunki, jakie powinna spełnić hulajnoga podczas testu odległości, to jest waga jeźdźca 65 kg, teren idealnie płaski, prędkość w całym zakresie tego dystansu tylko 15 na godzinę i brak przerw, czyli żadnych zatrzymań się, ciągła jazda. No i oczywiście bez wiatru. To są nieosiągalne warunki w normalnej eksploatacji, więc należy się spodziewać, że to będzie raczej 40, maksymalnie 50 km. Niemniej nie jest źle. Oczywiście hamulce tarczowe, przód i tył. Więc tutaj z hamowaniem raczej nie będzie problemu. Ta hulajnoga raczej jest przeznaczona dla dorosłych i w miarę sprawnych ludzi, ponieważ waży 28 kg, więc nie jest to mało. Aby ją przenieść po schodach czy wnieść do domu, trzeba tu odkręcić jedno zabezpieczenie. Oczywiście jest też drugie, które trzeba wyciągnąć. No jeszcze trochę. O, trzeba wyciągnąć. I teraz tu mamy taki haczyk, który zaczepiamy. Wyciągnąć. Zaczepiamy tutaj i teraz można to podnieść. I później wyprostowanie już jest jedno zabezpieczenie, że już się nie składa, ale żeby było na sztywno, trzeba dokręcić jeszcze następne.
teraz już jest bardzo bezpieczne zamocowanie kierownicy. Koła mamy tutaj 10-calowe i opony są pneumatyczne. Tak jak widać tutaj pompowane, więc dosyć kompensują nierówności. Oprócz kompensacji przez opony jest tutaj dosyć dobry amortyzacja, tak? O. Zarówno przednie koło, jak i tylne jest amortyzowane. Dojeżdżając tutaj miałem okazję przetestować. Rzeczywiście dosyć się sprawdza ta amortyzacja. Kierownicę możemy tutaj regulować w bardzo dużym zakresie. Tak jest tego i tak najwyżej, tak? Więc nawet dwumetrowiec będzie mógł tutaj wygodnie jechać. Tu ten hak, który służy do zamocowania do podestu tej sztycy przy przenoszeniu, może służyć do zawieszenia jakiegoś plecaczka czy torby. Też to dosyć wygodne jest. Tutaj jest gniazdo ładowania. Dosyć wygodny dostęp, ale ładowarka ma tylko 1,5 ampera, co oznacza, że w pełni rozładowaną baterię musimy ładować 11 godzin. Owszem, tutaj czas ładowania będzie długi, ale dzięki temu, że ładowarka ma niskie natężenie prądu, to żywotność baterii będzie dłuższa. Po prostu słabszą ładowarką przy słabszym prądzie ładowanie powoduje, że wolniej bateria traci swoją pojemność. Szybkie ładowanie powoduje szybsze zmniejszanie, więc coś za coś. Są pewne plusy, są też minusy. Plusem tej hulajnogi jest również jej światło. Jest dosyć mocne. Są to 4 LEDy i tutaj może na słońcu to słabo widać, ale w garażu, jak testowałem, dają one bardzo dużo światła. W tym rowerze zastosowano dosyć ciekawy sposób włączania. Mianowicie trzeba nacisnąć tutaj przycisk, tak? I po włączeniu się wyświetlacza trzeba podać kod. Ale kod jest dosyć uciążliwy we wpisywaniu, więc są takie breloczki, które powodują natychmiastowe odblokowanie. Dzięki temu dosyć szybko możemy włączyć tą hulajnogę. Natomiast dosyć dużym moim zdaniem minusem jest czytelność tego wyświetlacza. On jest teraz ustawiony na maksymalne podświetlenie. No niestety przy słońcu to podświetlenie nie daje takiej jasności, aby można było tu spokojnie odczytywać te parametry. To jest moim zdaniem duży minus
tego. Minusem też, no ale już mniejszym, są kierunkowskazy. To jest kierunkowskaz, który jest bardzo słabo widoczny. Teraz jest włączony i wątpię, żeby ktokolwiek zauważył tutaj, że jest włączony kierunkowskaz. Niemniej ja bym zalecał mimo kierunkowskazów w hulajnogach jakichkolwiek, nie tylko tych, nawet jeżeli to są bardzo dobre kierunkowskazy, zalecałbym sygnalizowanie swoich zamiarów ręką. Tu ten sygnał jest bardzo czytelny i na pewno jest bezpieczniejszy niż włączenie tylko kierunkowskazu. No to teraz wypróbujmy hulajnogę na drodze. Jeżdżę teraz na jedynej takiej dostępnej drodze tutaj dla rowerów. Niestety jeszcze zwały śniegu wszędzie leżą, mimo że to już koniec lutego. Tylko ta droga jest taka przejezdna dla hulajnóg i tu przetestuję różne możliwości jazdy. Jak widać, warunki jazdy nie są zbyt sprzyjające. Teraz pokażę, jak tu działa tempomat. Otóż przytrzymujemy przez 7 sekund tą samą prędkość. Dobra, a coś tutaj mi nie udaje się. No, może teraz 13 jest na godzinę. Dobra, puszczam tempomat. Puszczam tą wajchę i teraz już automatycznie mam ustawioną prędkość. Tu pod lewą ręką jeszcze mamy przycisk sygnału dźwiękowego. Nie jest zbyt przeraźliwy, ale dosyć głośny, więc będzie ostrzegał ewentualnych przechodniów na ścieżce rowerowej. No teraz spróbuję ustawić trochę wyższą prędkość. Teraz jadę na najniższym stopniu wspomagania, więc tylko do 20 km na godzinę przyspieszę. I teraz właśnie puściłem manetkę
i mogę ręce cały czas trzymać na hamulcach. Jedzie się dosyć wygodnie. Raczej nie czuję się jakiejś takiej braku równowagi. O, teraz próbuję kierownicą trochę tak ruszać, a jednak dosyć stabilnie jedzie. I naciskając na hamulec lekko powoduje zatrzymanie tempomatu. No i tak to wygląda ta hulajnoga. Cieszę się, że obejrzeliście ten film. Być może komuś spodoba się hulajnoga i wtedy może zajrzeć w opis filmu. Tam jest link do zakupu, jak również kod rabatowy, który da zniżkę przy zakupie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w innych filmach.